Niedawno trafiłem na nagrywarkę HDMI za około 30 zł. Ale czy warto w ogóle zawracać sobie nią głowę? Tym materiałem postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Nagrywarkę można kupić na chińskich portalach aukcyjnych za około 30 zł. Jest ona też dostępna w Polsce za około 40 zł. Jednak przy tańszych ofertach należy sprawdzić kraj wysyłki, bo może się okazać, że to sprzęt wysyłany z Chin. Podchodziłem do tego produktu dość chłodno. Pamiętam jeszcze jak kilka lat temu za około 80-100 zł sprzedawano podobne nagrywarki, które po głębszym przyjrzeniu okazały się tak naprawdę przejściówką z HDMI do standardu Composite i dalej tanią nagrywarką kompozytową. Nie wiem, czy coś tak odmienia. Taki obraz nagrany takim sprzętem był, lekko mówiąc, był tragiczny. Jednak trochę lat minęło, więc chciałem sprawdzić, czy nowe urządzenia są choć trochę lepsze od tych poprzednich. Nagrywarka przychodzi do nas w małym opakowaniu. W środku poza samym urządzeniem znajdziemy instrukcję w języku angielskim oraz chińskim. W samej instrukcji znajdziemy podstawowe dane techniczne oraz instrukcję, jak skonfigurować OBS-a. Producent chwali się m.in. tym, że urządzenie obsługuje na wejściu HDMI OBS 4K. Niestety maksymalną rozdzielczość, którą osiągniemy za pomocą tego urządzenia, to Full HD. Produkt do działania nie wymaga dodatkowego zasilania, a OBS przesyłany jest do komputera za pomocą USB 2.0. Najpierw sprawdźmy, jak wygląda OBS nagrany z Xbox One w 1080p. Szczerze mówiąc, spodziewałem się dużo gorszego obrazu, a tak naprawdę nie ma tragedii. Zrobiłem też screenshot bezpośrednio w grze, jak i za pomocą OBS-a, aby porównać się na obraz. Zerkając na całe zdjęcia obok siebie nie widzę dużych różnic. Jedyne co delikatne widzę to, że na screenshocie z Xboxa są trochę lepsze, bardziej żywe barwy. Jednak po przybliżeniu zdjęć widzimy, co tak naprawdę tracimy. Obraz jest dużo mniej wyraźny i chyba wiem, czym jest to spowodowane. Po podłączeniu do komputera przez HDMI karta wykrywana jest jako monitor z natywną rozdzielczością 720p. Można ustawić wyższą rozdzielczość, jednak z jakiegoś powodu to właśnie 720p wyświetlana jest jako rozdzielczość natywna. Patrząc na zbliżenia widać, że obrazowi dużo brakuje szczegółowości. Możliwe, że obraz jest nagrywany w 720p, a potem sztucznie powiększany do 1080p. Na zdjęciach widać na przykład, że znaczek Corvette czy sama lampa pojazdu jest dużo bardziej wyraźna na bezpośrednim screenshocie z Xboxa. Patrząc na tył pojazdu, wlew paliwa czy nadkole, które przechodzi w felgę, na obrazie z OBS-a jest dużo bardziej rozmazany. Zauważyłem też, że na przejściach kolorów, na przykład na masce pomiędzy paskami, są żółtawe artefakty obrazu. Jednak nie jest to największą wadą tego urządzenia. Bez przeglądania się obraz nie wygląda źle. Większą wadą tego urządzenia jest brak rozgałęźnika przylotki HDMI. Oznacza to, że bez dodatkowych urządzeń jest jedyny podgląd HDMI to ten w OBS-ie. Niestety czuć spore opóźnienie w podglądzie. Zrobiłem więc szybki test. Nie jest to zapewne najbardziej miarodajny test, ale aktualnie jedyny na jaki wpadłem, więc przejdźmy do tego, jak zmierzyłem opóźnienie. Do wyjść graficznych w pierwszym komputerze podłączyłem monitor i nasz grabber HDMI. Do drugiego komputera podłączony jest drugi monitor. Tam uruchomiony jest obraz z włączonym podglądem z komputera numer 1. Takim sposobem na obu monitorach mam ten sam obraz, jednak jeden pochodzi bezpośrednio z karty graficznej, drugi pochodzi z nagrywarki HDMI. Aby sprawdzić opóźnienie w tych obrazach, uruchomiłem stopper. Podczas gdy stopper mierzył czas, zrobiłem zdjęcie tym monitorem. Teraz oglądając zdjęcie można porównać, co w danym momencie wyświetlał każdy z monitorów. Monitor, do którego bezpośrednio podłączyłem komputer, wyświetla czas 32 sekundy i 35 setnych. Monitor, na który wyświetlany jest obraz z grabbera za pomocą OBS, wyświetla 32 sekundy i 14 setnych. Czyli różnica między obrazami wynosi 21 setnych sekundy. Jako że sekunda ma 1000 milisekund, oznacza to, że opóźnienie wynosi 210 milisekund. Sprawia to, że granie na podglądzie jest mocno utrudnione. Dokupienie dodatkowego rozdzielacza sygnału nie ma sensu. Aktywny rozdzielacz sygnału kosztuje tyle, ile droższa nagrywarka z Chin z wbudowanym już rozdzielaczem sygnału. Podsumowując, bo miał być tylko szybki materiał z taniej karty do przechwytywania obrazu. Szczerze mówiąc, w tej cenie urządzenie jest bezkonkurencyjne, zwłaszcza jeśli zamawiamy je bezpośrednio z Chin. Jest dużo lepsze niż urządzenia, które można było kupić jeszcze 2-3 lata temu za około 80-100 zł. Wyobrażam sobie kilka zastosowań dla takiej karty. Obraz jest na tyle dobry, że można nim nagrywać obraz i zapewne dla wielu ten efekt będzie wystarczający. Takiej karty można użyć też do podłączenia kamery czy aparatu do komputera i używania jej jako kamerki internetowej, o ile podczas rozmów wideo opóźnienie dla niektórych może wydawać się za duże. To przykładowo podczas prowadzenia live'a, gdy nasza kamera jest dość mała, ustawiana gdzieś w rogu ekranu i niekoniecznie będzie nam przeszkadzać, a i z opóźnieniem można sobie poradzić, synchronizując dźwięk z obrazem, czyli tak naprawdę opóźniając dźwięk o te około 210 milisekund. Więc dla początkujących youtuberów czy streamerów urządzenie może się okazać
nie najgorsze, a wady nie będą dla nich tak zauważalne. W filmie wspominam, że są inne rozwiązania, m.in. z przelotką HDMI. Widziałem takie urządzenia za około 60 zł na chińskich stronach. Urządzenia te już są wyposażone w USB 3.0 zamiast 2.0, jednak nie miałem ich w rękach, więc nie mogę nic powiedzieć na ich temat. W tym filmie byłoby to tyle. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli macie jakieś pytania, zostawiajcie je w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć. Cześć!